Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie dla znaku zodiaku Wodnik i będzie to czytanie ponadczasowe, bezterminowe, czyli niezależnie kiedy obejrzycie ten filmik, będzie on dla Was aktualny. Natomiast pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym będzie rezonować, więc przyjmijcie tylko to, co do Was tu przemawia. Będzie to czytanie na rozkład partnerski lub na osobę, o której myślicie i chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć. Wyciągnę dla Was teraz kartę wyroczni i zaraz przeczytamy, co ta karta wnosi. O, macie to samo co rybki, a więc kartę drzwi. Otwierają się dla Was drzwi na nową miłość. Więc Wszechświat daje Wam możliwość poznania kogoś nowego, otwarcia się na nowe uczucie i wpuszczenie kogoś do swojego życia. W tym czasie możecie poznać kogoś całkiem nowego. Pokazuje się tu nowy związek, nowa relacja, a w związkach już istniejących może oznaczać po prostu więcej miłości w tej relacji, odnowy, odbudowy też tej relacji. A więc nadejście nowej miłości, nowego uczucia, jakiegoś połączenia. Wszechświat czuwa w tej chwili nad tym, żeby ten proces był dla Was możliwy i otacza Was opieką. Więc otwierają się dla Was drzwi takiej nowej możliwości w życiu. Zobaczmy w takim razie, jakie są energie osoby, o której myślicie. Energię osoby, o której myślicie. A mamy tu kartę śmierci. Co ta osoba wnosi w tą relację? Co przed Wami pokazuje? Kartę króla mieczy. Co ta osoba o Was myśli? Czwórka buław. Co odchodzi do przeszłości lub jest w ukryciu? Siódemka pentakli. I z czym ta osoba do Was wychodzi? Królowa mieczy. I zobaczmy teraz Wasze energie. Jaka jest Wasza energia w tej relacji? Diabeł. Co jest podstawą Waszego działania? Rydwan. Co myślicie o tej osobie? Kochankowie. Co odchodzi do przeszłości? Szóstka denarów. I z czym wychodzicie do tej osoby? Umiarkowanie. Dobrze. Ta osoba jest w energii śmierci, więc dla niej pewne sprawy się zakończyły. Być może ma ta osoba
zakończyła z Wami związek. Nie chce już go kontynuować. Jest też wrogo nastawiona do Was, albo w taki sposób bardzo oschły, w sposób nieprzystępny. Nie chce też być może z Wami się komunikować już. Tu się pokazuje brak cierpliwości. Ta osoba straciła już cierpliwość i postanowiła się zakończyć tą relację. Karta śmierci mówi o rozstaniu, o rozłące z partnerem, co oczywiście dla tej osoby nie jest przyjemne, ale pokazuje się, że ta osoba nie jest już nastawiona na współpracę, tak? Dla niej jakby jej możliwości i zasoby wyczerpały się. Ona już tu nie wie, co jeszcze mogłaby więcej wnieść w tą relację, tak? Wydawało jej się, że jest tu coś trwałego, że można tu budować z Wami przyszłość, bo pokazuje się, że w jakiś sposób ta osoba chciała utrzymać ten związek, miała wcześniej też wiele cierpliwości, ale w tej chwili widać, że chce się uwolnić, że nie daje już jakichś większych nadziei na tą relację i nie chce w tej relacji dłużej trwać. Mamy tą osobę tutaj w królu też mieczy, a więc osoby, która jest właśnie nieprzystępna, która sama o sobie chce już decydować, która nie dopuszcza do siebie innych osób. To ktoś wymagający, ktoś być może dominujący w związku. Dużo tu może być wyrachowania i chłodu, a mniej uczuć. W zasadzie tych uczuć tutaj nie widać. Ta osoba Was postrzega jako kogoś, kto dąży do stałej relacji, do kogoś, kto chce stworzyć dom, poczucie bezpieczeństwa, kto chce i oczekuje, że ta relacja będzie stabilna i będzie się rozwijała, tak? I Wy dążycie do harmonii i spokoju w związku. Chcecie dużo też namiętności, miłości, zależy Wam na szczęściu i nie chcecie żadnych konfliktów też w relacji, ale najbardziej tu pokazuje się, że Wam zależy na trwałym związku. Tu
bo jest jakieś pójście, pokazuje się pójście naprzód, czyli wyzwolenie się z relacji po to, żeby poddać się temu, co niesie los i zobaczyć, co będzie dalej. Czyli ta osoba zdecydowała się na rozwiązanie tej relacji, na rozłąkę, po to, żeby dokonać czegoś nowego i zobaczyć, co przyniesie mu los, jakie nowe doświadczenia, nową wiedzę. Zrywa ze starymi przyzwyczajeniami. Woli jakby ta osoba zaryzykować i pójść w nowym kierunku, bo tu być może jest nieumiejętność dopasowania się do tych istniejących warunków, do tej relacji, która jest między wami. I być może ta osoba wcześniej nie podejmowała żadnych decyzji, bo widziała jeszcze jakąś przyszłość w tej relacji. Miała tą cierpliwość i oczekiwała tu jakichś zmian, a w tej chwili już tej bierności tu nie ma w tej postawie tej osoby i ona już jakby sama decyduje i rozstrzyga, co zrobić, co zmienić. Chce zrzucić już tą odpowiedzialność i nie chce być w stanie oczekiwania, że może coś jeszcze się zmieni na lepsze według tej osoby. Ona do Was też właśnie wychodzi jako ta królowa mieczy, czyli pokazuje, że jest nieprzejednana, że ona już przeżyła pewne sytuacje w swoim życiu, jest osobą doświadczoną życiowo i ona potrafi być sama i potrafi być szczęśliwa, sama zadbać o siebie. I pokazuje się jako ktoś, kto już zrezygnował z jakiejś sprawy, zrezygnował z relacji, być może z relacji i ma świadomość, że dokonał tego w słusznej sprawie, w słusznym celu, że nie było już innej alternatywy, tak? Być może on ma też, ta osoba ma też bardzo jakieś jasne, klarowne dowody na to, że ta relacja nie ma sensu, żeby dalej trwała, tak? Jakby ma argumenty na to, w jej mniemaniu dobre i sensowne. Wy tu pokazujecie się w karcie diabła. Możliwe, że w jakiś sposób czujecie się bardzo mocno związani z tą osobą i możliwe też, że macie poczucie, że byliście przez tą osobę wykorzystywani lub manipulowani, albo też wmanipulowani w jakieś sprawy. Pokazuje się również, że mógł być to związek mocno seksualny, dużo atrakcyjności, dużo pociągu między sobą,
spora doza też tutaj fascynacji, atrakcyjności tej osoby. Tu również pokazuje się, że mogliście wnosić w tą relację bardzo wiele z siebie dając, a nie mając poczucia, że ta energia do Was wraca. Być może poświęcaliście się dla tej osoby, dążyliście też do jakiejś równowagi między Wami, ale w zamian jakby nie było tego wsparcia ze strony tej osoby, nie było powrotu tych energii, które sami wysyłaliście do tej osoby. I tu pokazuje się duże uzależnienie od tej osoby, albo też takie bardzo silny związek seksualny przede wszystkim. A Wy widzicie tą osobę jako swoją miłość, być może taką bratnią duszę. Wydaje Wam się, że zostaliście dla siebie stworzeni. I tu ponownie pokazuje się bardzo duży, silny związek seksualny z tą osobą. Jest tutaj duże przyciąganie w tych dwóch kartach. Wy też macie świadomość już tego, że bardzo dużo z siebie dawaliście w tą relację, wnosiliście w tą relację bardzo wiele, a do Was jakby ta energia tutaj nie wracała, bo jesteście gotowi dokonać zmian. Macie świadomość tego, że ta relacja nie idzie w dobrym kierunku, we właściwym kierunku, że nie ma tu spójności między Wami. Jakby Wasze też przekonania rozjeżdżają się, tak? Być może często pokazuje się tu wchodzenie w konflikt i przegrywanie też, pokazywanie, kto jest lepszy. Być może też pokazywanie własnej siły po to, żeby udowodnić i ukazać słabości drugiej strony. A także pokazuje się tutaj niszczenie tego, co już zostało stworzone, co staje na drodze. Wy chcielibyście porozumienia w tej relacji, chcielibyście, żeby obie strony wnosiły coś z siebie do tej relacji, żeby to nie była tylko jednostronna znajomość. Brakuje tutaj równowagi, a Wam zależy na tym, żeby ta równowaga była, bo Wy w jakiś sposób czujecie się gorsi od tej osoby, bardziej może stłamszeni. Być może ta osoba jest bardzo silna i
Wam brakuje może siły, argumentów na to, żeby w tej relacji mieć coś do powiedzenia i bardziej pokazujecie się tutaj jako ktoś, kto przystosowuje się do istniejących warunków, do danej sytuacji, czyli bardziej idziecie na kompromisy, na ugodę. Częściej przebaczacie i naprawiacie błędy. Z waszej strony wychodzi zawsze ta ręka do zgody. Być może tu pokazuje się też, że jesteście gotowi na to, żeby zaakceptować tą sytuację, w jakiej przyszło wam, że się tutaj obracać, w jakiej przyszło wam żyć. Niezależnie od tego, co tak naprawdę tu czujecie, bo możecie się czuć w jakiś sposób bardzo mocno związani z tą osobą. Więc tu jesteście jakby gotowi zrezygnować ze swoich własnych wymagań po to, żeby być z tą osobą. A co sprzyja tej relacji? Co by tu sprzyjało tej relacji? No, mamy kartę wieży. No, karta wieży mówi o tym, że ta relacja od początku nie była budowana na solidnych fundamentach. Tu od początku znajomości było wiadomo, że te energie między wami nie są równe, że nie będzie wspólnego dążenia do celów, nie będzie tu stabilizacji, poczucia stabilizacji. Być może różnicie się poglądami w wielu sprawach. Brakuje zaufania, brakuje wspólnych celów. Nie ma też współczucia dla drugiej osoby, rozpoznawania jej pragnień, dążenia do tego, żeby druga strona była szczęśliwa w tym związku. Brakuje wyrozumiałości też. I no, karty pokazują, że lepiej byłoby, gdyby ta relacja się rozpadła i jeżeli miałoby nastąpić ponowne wejście w tą relację, to trzeba byłoby zacząć od początku, na zupełnie innych zasadach niż do tej pory. Czyli te zasady, które są w tej chwili, one nie funkcjonują i trzeba byłoby je całkowicie zmienić. A co nie służy tej relacji? Co może przeszkadzać? Może tu chodzić o dzieci, że są tutaj w tą relację zaangażowane jakieś dzieci. Może też karta mówić o zdobywaniu też jakiejś wiedzy, wiadomości, które przychodzą. Więc być może nie służy tutaj mówienie sobie przykrych słów w
wchodzenia w jakieś kłótnie albo w rozmowy na temat pieniędzy, na temat finansów, albo na temat dzieci, poruszania spraw dotyczących dzieci. To są informacje, które tutaj nie służą tej relacji. Brak zdecydowania również, brak równowagi, o czym mówiłam, że nie ma tu równego przepływu między tym waszymi energiami. Jeden daje i drugi coś w zamian powinien też dać, tak? Wzajemne zrozumienie, wzajemne zaufanie. Wchodzenie również w jakieś związki na boku, gdzieś indziej, lub w jakieś relacje tu inne. Tu się mocno pokazują jakieś dzieci. Być może dla niektórych osób będzie to rezonowało, że chodzi tu o dzieci z poprzedniego związku, że może tu być jakiś problem. Zobaczmy, co wydarzy się w najbliższym czasie. Mamy kartę gwiazdy. Kartę rycerza buław. I kartę słońca. Więc karty pokazują, że jest możliwość porozumienia się tutaj. Jest możliwość doprowadzić do zgody w tym związku, że to, o czym marzycie, lub sprawy, które chcielibyście, żeby były załatwione pozytywnie, to pokazuje się tutaj, że przyjdą jakieś być może wiadomości, dojdzie do jakichś rozmów, które naprostują tą całą sprawę zgodnie z waszymi oczekiwaniami, że uda się tutaj dojść do jakiegoś porozumienia. To mogą być jakieś nieoczekiwane wiadomości, coś, czego się być może nie spodziewacie. I jest szansa na to, że uda się dojść do porozumienia. Macie i zarówno kartę gwiazdy, jak i kartę słońca. Tu coś zadzieje się szybko. Być może będą to jakieś nieprzemyślane, ale szybkie działania, czyli przyjdzie myśl i pójdzie przed siebie, jak to się mówi, dojdzie być może do spotkania i uda się tutaj wypracować jakieś porozumienie. W każdym bądź razie będziecie zadowoleni, pokazuje się tu osiągnięcie sukcesu i zadowolenia, spełnią się wasze marzenia, tak? To, o czym marzyliście, i uda się to zrealizować. Być może trzeba będzie zmienić pewien swój
punkty widzenia, albo przyznać się do tego, że coś się zadziało i jednak jest możliwość zbudowania czegoś nowego, ale już na innych fundamentach, na solidniejszych fundamentach, tak? Zobaczmy jeszcze w takim razie przesłanie miłosne dla Was. Wyciągniemy 3 karty. Pierwsza karta trumny. I trzecia. Zobaczmy tą. I motylek. Dobrze. Co pierwsza karta nam tutaj mówi? Pierwsza karta to trumna. Mówi, że zakończył się jakiś cykl. Nastąpi przejście, wyzwolenie się z jakiejś sytuacji. Dokona się jakaś zmiana, która przyniesie nowy początek, nowy cykl, tak? I nastąpi wyzwolenie z jakiejś trudnej, niewygodnej sytuacji. Dwie pozostałe karty mamy kartę ścigającego i kartę ważki. Jedna karta mówi o relacji i o strachu przed porzuceniem, a druga mówi, że pewne sprawy wychodzą na jaw, dochodzi do rozmowy poprzez to, że dopytujecie się o wiele rzeczy i one wychodzą wtedy na jaw. Następuje przystosowanie się do jakiejś sytuacji, następują później zmiany, a na końcu jest uzdrowienie jakiejś sytuacji, tak? Czyli jest tu pokazany ten strach przed porzuceniem, ale obie te karty pokazują zmiany, które pójdą w dobrym kierunku, dzięki temu, że będziecie o coś dopytywać i pewne rzeczy wyjdą na jaw i poprzez przystosowanie się do tych zmian nastąpi poprawa, pójście w nowym kierunku. Dziękuję Wam za to czytanie i do zobaczenia.